I witam Cię gorąco w kolejnym odcinku wróżenia w sposób bardziej analizy technicznej opartej na historii. Tutaj wrócimy do podwyższania stóp procentowych. Czy one do końca roku nadal mogą być tutaj uwzględnione i nie będziemy mieć tego pivot Federalnej Rezerwy? Tutaj dowiemy się od Będziego w kolejnej audycji podsumowującej, chyba 7, także 3 dni temu została ona dodana i będziemy sobie tutaj tłumaczyć, dlaczego bezrobocie w Stanach Zjednoczonych, to wzrastające ostatnio, może nie zmienić decyzji Fedu, przynajmniej do końca roku, o podnoszeniu stóp procentowych. A więc zapraszam. Link do oryginału macie oczywiście w opisie, po angielsku dużo szybciej. Tutaj będziemy tłumaczyć dla tych, którzy może niekoniecznie jeszcze znają się na tyle, żeby oglądać osobiście. Because unemployment is at a historic low once again. Dlatego, że bezrobocie mamy na historycznym poziomie, niższym, that likely means that the Federal Reserve has the green light to może oznaczać dalej, że Federalna Rezerwa ma zielone światło, to remain hawkish, żeby być nadal ostro nastawionym do tego, żeby dalej wzrastać stopy procentowe. despite the fact that the economy has been slowing down. So throughout 2022, I've expressed many times that the I w 2022 roku wiele razy o tym mówiłem, Federal Reserve will be likely raising interest rates że Federalna Rezerwa raczej będzie podnosić stopy procentowe much higher than most people expect. dużo wyżej niż ludzie tego oczekują. I've always said I think they're going to make it, sort of my base case is 4 to 5%, but look, I moja baza to jest 4 do 5%, they could go higher. ale mogą iść nawet wyżej. If inflation doesn't come down and Jeżeli inflacja nie spadnie unemployment stays low, i nadal będziemy mieć to bezrobocie, które jest na bardzo niskim poziomie, ale już wzrastające, czyli coś tutaj nam zaczyna się zmieniać, they could go higher and you need to be prepared for something like that. wtedy możemy po prostu iść jeszcze wyżej z tym podnoszeniem stóp procentowych. I do think they will be making it up to the 4 to 5% range before the end of this year. I wydaje mi się, że będą to robić przynajmniej w zakresie 4 do 5% do końca tego roku. I pewnie dowiemy się, dlaczego tutaj tak uważa. Now, I want to unpack a few things with the unemployment rate. So remember, this doesn't always capture Chciałbym powiedzieć parę rzeczy o właśnie tym bezrobociu, stopie i wykresach, które tutaj widzimy. everything as it truly is. I to też nie oznacza, że to obrazuje wszystko, co tak naprawdę się dzieje. Okay, I mean, there's certain things that it cannot capture, Są pewne rzeczy, których tutaj nie widzimy również na tych wykresach, and a lot of tych danych statystycznych. people might argue that the data can't be trusted. Dlatego mogę argumentować oczywiście, że te dane nie mogą być wystarczająco zabrane, żeby je w 100% używać, czy to ufać im. My counter argument is that it doesn't matter if it can't be trusted. A mój kontrargument to znaczy, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, że one nie są w 100% gdzieś tam adekwatne. It's what the Federal Reserve will point to Jest to, co tak naprawdę Federalna Rezerwa zdecyduje. as a reason to remain hawkish. Dlatego, że ma nadal powód do tego, żeby być ostro nastawionym do tego marketu. Okay? If you look at where the unemployment rate is right now, so it's back down to 3.5%. W tym momencie mamy 3,5%, tak? This is basically on par with the lowest level of unemployment we've seen this business cycle. In fact, to find a time when the unemployment rate was lower than it is now, Żeby sprawdzić, kiedy byliśmy wcześniej na tak małym bezrobociu you would have to go back to the albo liczbie w statystyce bezrobocia, late 60s and early 70s. musielibyśmy wrócić do 1970 roku. The reason why that's important is because Dlaczego to jest ważne? inflation ran rampant Bo wtedy też inflacja bardzo mocno wzrastała. during that time. Okay? And the other reason why that's important is because the stock market stayed flat for the better part of a decade. I też market, czyli akcje, ogólnie giełda, stała w linii prostej przez lata w tamtym okresie. Now, I've said all year that I would like the Federal Reserve to remain hawkish. Ja mówię od samego początku, że cały ten rok uważam, że rezerwa federalna powinna być tak ostro nastawiona. There are a lot of people that don't want them to remain hawkish. There's Wiem, że jest wiele osób, które nie zgadzają się z tym stwierdzeniem. a lot of people that are hoping for the Federal Reserve to pivot.
po to, żeby tylko rezerwa federalna zmieniła zdanie. However, as I've said before, there's a lot of evidence to suggest Ale jest bardzo dużo dowodów na to, żeby sugerować, that even when the Federal Reserve does pivot, it nawet jeśli Federalna Rezerwa gdzieś tutaj zmieni zdanie, doesn't even mean that the bottom is in. to nie oznacza, że mamy już dołek na tych spadkach. If you look at what history shows us, Jeżeli wrócimy do historii, normally by the time the Fed starts cutting interest rates, w momencie, kiedy Federalna Rezerwa zaczyna gdzieś tutaj zmieniać to zdanie i ucinać te dodawanie stóp procentowych, the stock market doesn't bottom till a ways after that. Usually at i giełda tak czy tak nie ma swojego dołka parę chwil później. the end of the rate cutting cycle. Gdzieś nawet na końcu tego zamknięcia tych stóp procentowych albo wrócenia do normalnych poziomów, czyli nie dodawania ich i jeszcze trzeba poczekać parę dobrych miesięcy, żeby ta giełda zanurkowała. There is something that I think people should be aware of I wydaje mi się, że ludzie powinni to wiedzieć. with regards to the Federal Reserve and them raising interest rates. That is Z tym właśnie całym tematem rezerwy federalnej i podwyższaniem stóp procentowych. actually very different than what we usually see. I tym razem jest troszeczkę inaczej niż to, co widzieliśmy do tej pory. Is that normally when the Federal Reserve is raising interest rates like Bo normalnie, kiedy rezerwa federalna zwiększa tutaj te stopy procentowe, in 2016, na przykład 2016, 2017 rok, 2017, 2018, and 2019, and in other periods as well, like in the early 2000s and over here in the early 90s, normally when the Federal Reserve is czy to na początku 90. lat, w innym czasie, raising interest rates, the stock market is going up. zarówno wtedy giełda idzie w górę. So think about that for a minute. Także zazwyczaj, kiedy oni to robią, to giełda idzie w górę. Tym razem jest troszeczkę inaczej. Normally they raise interest rates while the stock market is going up. This makes sense because you don't want To ma sens oczywiście. things to, you don't want the economy to get too hot because Wiemy, że nie chcemy, żeby ta ekonomia tutaj cała nie była za gorąca, that leads to high inflation. która wtedy mówi o tym, że zbliżamy się do większej inflacji And you sort of want to make sure there's a good balance between i chcesz mieć ten wyważony balans supply and demand. właśnie popytu i podaży. The issue now is that Ale problemem, jaki mamy teraz, the stock market is coming down giełda idzie w dół, while the Federal Reserve is raising interest rates. tak jak Federalna Rezerwa zwiększa w tym samym czasie stopy procentowe. But if you look back at history, once the Federal Reserve starts cutting rates, W momencie historycznym, gdzie tutaj patrzymy na ten wykres w lewo, to widzimy właśnie wtedy, kiedy zaczynają dopiero pierwszy krok, którym już nie będą powiększać tych stóp procentowych, that usually occurs when they think there's signs of economic slowdown, like wtedy wszyscy myślą, że już jest wszystko ok, jeżeli chodzi o ekonomię, giełdę, cenę akcji. in 2007 and 2000. Tak jak w 2007, 2000 roku. Okay, they'll start cutting rates because they sort of see what's coming. This time, they don't care. They don't care what the stock market is doing right. Tym razem jest zupełnie inaczej, bo oni tak naprawdę nie przejmują się tym, że mamy dołek i idziemy coraz to niższym torem również na giełdach. Wcześniej widzicie, jak tutaj na załączonym obrazku, przed chwilą o tym mówił, zawsze ta giełda szła w górę, a wtedy ten balans dodawania stóp procentowych nie był taki sromotny. Now, why? Well, because inflation is higher than it has been since like the early 80s. Dlaczego? W tym momencie inflacja jest na poziomach z początku lat 80. So, I've said all year, right? I've said all year. They're likely going to keep raising interest rates. Przez cały czas podkreślam, że raczej będą się trzymać tego, że będą zwiększać stopy procentowe. Despite all the bulls claiming they're not. Mimo wszystkich byków, którzy twierdzą w tym momencie nie, to się raczej nie wydarzy. Tutaj pozdrawiamy Maćka z 321, Krypto, naszego optymistę, także pozdrawiam. Kota Felka również. And claiming they're going to pivot any day. This is just simply not the case. I zdaniem właśnie Będziego, tutaj to nie będzie raczej wchodziło w rachubę. We've literally said this all year long. And with inflation now at 8.3% year over year. Jeżeli mamy inflację w tym momencie na 8,8% rok do roku.
I mean, we will get more inflation data next week, so I think Dostaniemy więcej wiadomości o inflacji w przyszłym tygodniu. that will be useful to look at. To na pewno będzie ważne do tego, żeby spojrzeć na to również, co się dzieje w tym czasie. But I would argue that with unemployment continuing to stay low, Ale jeżeli to bezrobocie nadal jest na niskim poziomie, there is a really good chance that the Federal Reserve will remain hawkish because jest dobra szansa na to, że Federalna Rezerwa nie zmieni zdania. the most recent inflation consensus for headline inflation year over year, we'll find out what it is on October 13th. Dokładnie 13.10 poznamy, jaka jest inflacja w tym momencie, także dowiemy się o tym również. Is it 8.1%? Now, Czy będzie to 8,1%? I don't know if that's going to be, if it's going to come in under that or over that. Nie jestem przekonany, czy będzie powyżej tego, czy poniżej, But the more important thing ale ważniejsze jest to, that the Fed likely cares more about is core inflation. And the consensus on that is 6.5%, which is actually i tutaj bardziej Federalna Rezerwa skupia się na core inflacji, tej głównej inflacji. higher than where it was last month and would be tied with where it peaked in March. I będzie to bardzo bliskie z tym, kiedy powiedzmy tutaj mieliśmy ten szczyt w marcu 2022. So, you know, we've talked before about inflation and has it peaked, has it not peaked. There's always a chance that headline CPI has, but if core inflation has not yet peaked, Jeżeli ta główna inflacja jeszcze nie miała tego swojego szczytu, możemy powiedzieć, że będzie miała kolejny, hawkish longer than a lot of people think they will. I don't personally think they're going to stop, wtedy mogą po prostu nadal być ostro nastawieni do podwyżek stóp procentowych. start cutting rates until next year. And I've said this, for the entire year. Okay, I think it's fairly clear. Now, how have markets responded to the most recent unemployment rate going? Jak market zareagował na to, że jesteśmy na niskim poziomie, ale mamy wzrost tego bezrobocia, tak? Jeżeli przetłumaczyłem to ostatnio, chyba pierwszy raz przetłumaczyłem wysokie bezrobocie, nie. Mamy niskie bezrobocie, ale idziemy w początku właśnie do wyższego bezrobocia. I w momencie, kiedy to zauważamy, Going back down to 3.5%. Well, if we go over here, we can actually just reload this to see where it currently sits. The market now says there's an 84% chance. Także jeżeli weźmiemy sobie te statystyki pod uwagę, 84% szans, market przynajmniej nam podpowiada, That the Federal Reserve will raise interest rates by 75 basis points to jest to, że głosują, że raczej o 0,75 punktów bazowych, 75 punktów bazowych bardziej podwyższą, 84%. at the November meeting. Po właśnie tym ogłoszeniu to się zmieniło, widzieliście, od ostatniego czasu dodawania audycji, kiedy to było jeszcze przed pokazaniem, że to bezrobocie zaczyna dopiero to pierwsze oznaki wzrastać. An 84% chance of a fourth 75 basis point rate hike. Na to, że zwiększą o 75 punktów bazowych. What's more interesting Co jest bardziej ważne, is that if you go to December, there's now a 23% chance jeżeli wrócimy do grudnia albo nadal na grudzień, to co się będzie działo, to 23% niektórzy uważają, że będzie ta zwyżka o 75 punktów bazowych. that will have another 75 basis point rate hike, which would mean the federal funds rate could end the year at 4.75%. Now, that's not what the most likely To może oznaczać, że zamkniemy ten rok ze 4,75% na koniec roku. scenario is right now, right? Oczywiście ten scenariusz jest mniej prawdopodobny niż 50 punktów bazowych. Tutaj widzimy 62% mamy. Now, the most likely scenario is the Fed funds rate ends the year at 4.5%. But you can clearly see that markets are counting Ale widzimy, jak to się zmienia bardzo szybko po dodaniu na przykład ilość ofert pracy, czy innych czynników jak inflacja. To też może się tutaj bardzo szybko zmienić. on the Federal Reserve to remain hawkish. Why will they remain hawkish? Dlaczego nie mieliby zmieniać zdania? Because unemployment is coming back down. Bo stopa bezrobocia nadal jest na niskim poziomie. Why is that an issue? Because it contributes to, I mean, if a lot of people have jobs and there's a general expectation that Dlatego, że jeszcze dużo osób ma tutaj wiele miejsc pracy i jest oczekiwane to. inflation is going up, you'll see wage inflation as well. Wtedy też widzimy inflację na naszych zarobkach. This continues to sort of put pressure on the Federal Reserve to cool the economy off. I to wtedy może gdzieś tutaj wyznaczyć to, żeby ochłodzić tą ekonomię. And look what happened to oil.
I zobaczmy, co się dzieje teraz na rynku ropy. Oil's back approaching $91. Ropa naftowa już dochodzi do $91, no chyba 92 nawet mamy dzisiaj. Interpretation and ignorant. I don't claim to be an expert at this. I'm just an armchair economist trying to look at the data. Także też nie myślcie, że jestem tutaj jakimkolwiek ekspertem, tylko próbuję ogarnąć te wszystkie dane. But my potentially naive interpretation Ale moja naiwna interpretacja is that, there's a lot of people that say we're already in a recession. Jest bardzo dużo osób, które mówią o tym, że już od dawna jesteśmy w recesji. And again, I understand the academic argument for that. I oczywiście ja rozumiem to akademickie podejście do tego również. Real GDP, negative 2 quarters in a row. Prawdziwe PKB plus negatywne kwartały. Oh, that's usually a fairly good argument. To jest bardzo dobry argument zazwyczaj. But the other argument is that we don't normally go into a recession, the gray shaded regions. Ale zawsze jest tak, że nie idziemy do recesji, kiedy mamy ten szary region, until unemployment starts to go up. Dopóki właśnie w tym czasie bezrobocie idzie wyżej. Tak jak mieliśmy tutaj. Zobaczcie, to jest to, o czym mówiliśmy również wcześniej. Pamiętacie, jak COVID nadeszła tutaj w 2020 roku. Zobaczcie, jak unemployment od razu poszedł do góry, tak? Wtedy. Teraz jest bardzo niskie, bo bardzo dużo osób po tych wszystkich różnych rzeczach, które się działy w pracach, czyli przymus do pewnych spraw lub też dużo restauracji wtedy padało, dużo innych rzeczy, które ludzie normalnie nie mogli pracować. Ile firm, biznesów się pozamykało. I tutaj widzieliśmy, że my mieliśmy na szczytowej formie nawet 14%, tak? Teraz ci ludzie wracają i na tych statystykach nadal się bazuje, tak jak się bazowało na statystykach w COVID-zie, że nie jesteśmy w recesji. To jest przepiękne zagranie. But it's not going up yet. Ale widzimy, że jeszcze nie jest tak wysoko ta stopa bezrobocia, tak? Tak jak wcześniej. Dlatego tutaj mówią, że nie jesteśmy w recesji. Na tej definicji nie jesteśmy w recesji. Of unemployment really starting to move higher, or the inversion of the 3-month and the 10-year yield, we're not yet in a recession. A nawet na inwersji 3-letniego i 10-letniego yielda też nie jesteśmy. According to this. Now we're in maybe a technical recession. Może jesteśmy w technicznej recesji, based on negative GDP, bazując tylko na negatywnym PKB, but based on the unemployment level going up. Ale na bazie tego, co tutaj widzimy, czyli bezrobocia, nadal to jest bardzo niski stosunek. We're actually not in a recession yet. But the Federal Reserve is trying to accomplish Ale pamiętajmy, że w tym samym czasie Federalna Rezerwa próbuje coś tutaj jeszcze zakończyć, swoją misję. Także będą chcieli ochłodzić troszeczkę te tutaj rzeczy. The labor market. They would like to see the softening of labor market conditions. And what you're likely going to hear Powell say. I co mi się wydaje, co Powell powie at the November meeting w listopadzie, is that the job market still remains strong. Że cały ten rynek ofert pracy jest bardzo mocny nadal. And they still haven't seen any softening of labor I market. nawet nie muszą widzieć tutaj niczego, co by musieli po prostu zawalczyć o te miejsca pracy i może nie dodawać już tych stóp procentowych. Conditions, he said this all year, and he'll likely allude to the same thing. Now he might say that the total number of jobs added came in less than what was expected, but I możemy myśleć o tym, że te ilości się pomniejszają nawet na tym rynku pracy w tym momencie, tak? Czyli jest mniej dostępnych ofert pracy i widzimy dopiero tego zalążek. Also likely talk about how unemployment remains relatively low. Ale też będzie mówił o tym, albo może podpowiedzieć, ale zobaczcie, w stosunku do innych lat, jak nisko jesteśmy na tym bezrobociu. Na tych statystykach z marca 2020. And that inflation is going to continue to be their main issue that they want to get back under control. I dlatego ta inflacja będzie głównym czynnikiem, na którym się skupią, a nie na bezrobociu, które jest tak niskie, że nie jest to problemem dla nich, tak jak to było wcześniej, gdzie musieli mieć i bezrobocie, walkę z tym i również oczywiście inflację. Tutaj jest tylko jeden czynnik, który im się tutaj nieźle spiął po COVID-zie. So, let's recap here. Unemployment came in. Także widzieliśmy te wiadomości o tym, że bezrobocie, te ostatnie dane nadeszły. Back down to 3.5%. Jesteśmy dalej na 3,5%. Inflation is still coming in at 8.3% year over year. We will get Inflacja tak czy tak jest 8,8% rok do roku. new data in the next week. Nowe dane będziemy mieć w przyszłym tygodniu. So on October 13th we'll get more data on that. 13
października dokładnie. And we'll figure out, is core inflation slowing down? Wtedy sprawdzimy tą główną core inflation, którą będziemy tutaj również podpatrywać. Is it accelerating? Is headline inflation slowing down? Is it accelerating? The fact that oil is going back up is I fakt, że cena ropy naftowej idzie w górę, likely going to renew at least some fears może dodać tego dodatkowego czynnika strachu, that inflation could come roaring back. Remember, I mean, it did in the 70s. Zrobili to już w latach 70. Nie wiem, czy pamiętacie. You can see it. You could easily see inflation be a bit more sticky. Maybe it comes down in a stochastic manner. I może oczywiście ta inflacja być bardziej taka dziwna, ale może tutaj będą delikatnie również schodzić z tej inflacji. Rather than in a linear manner. That's something that we have to consider. Nothing goes down monotonically usually. Wiemy, że nic nie wzrasta i spada bardzo szybko, tak? To będzie takie monotonne zejście, wejście, tak jak teraz mamy. Just like things don't go up monotonically. So, if unemployment is still at historic lows. Także jeżeli nadal ta stopa bezrobocia jest na niskim poziomie, mimo tego, że poniżej expectation, czyli zaczyna nam ta tutaj wzrastać również. If inflation is still at relatively historic highs. Jeżeli inflacja jest na bardzo dużym poziomie. The stock market is coming down. Giełda idzie w dół. It's true. And normally when you see the stock market coming down, the Fed. I tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli ta giełda szła niżej, zazwyczaj Fed cuts rates. Ucina już wtedy oczywiście te stopy procentowe. But this time, ale tym razem they don't have the luxury to do that. Nie mają tego luksusu, żeby to zrobić. Why? Dlaczego? Because inflation is high. Dlatego, że inflacja jest bardzo wysoka. That likely means that the Federal Reserve to oznacza, że raczej Federalna Rezerwa will remain hawkish. Będzie ostro nastawiona i nie zmieni zdania. Ten tak słynny pivot, który się tutaj przyjął na wielu kanałach chyba o finansach, ostatnio zauważyłem. For some time to come, likely going to continue raising interest rates. We'll likely see raczej będą tutaj dalej kontynuować z tym podwyższaniem stóp procentowych. Another 75 basis point rate hike in November. We might even see another one in December. Możemy widzieć nawet 75 punktów bazowych w listopadzie, 75 punktów bazowych w grudniu. Although the most likely scenario right now in December is a 50 basis point rate. Mimo tego, że dzisiaj, jeżeli patrzymy na te statystyki na grudzień, to jest więcej na 62%, że to będzie tylko i wyłącznie 50 punktów bazowych. And I mean, you 0,5%. can see as we go out to say February and then March of 2023. I potem widzimy też luty, marzec, co tutaj się dzieje. Markets are starting to price in interest rates potentially over 5%. Nawet tutaj niektórzy zaznaczają, że możemy być na 5,6%. Blisko bańki.com, co? By May there's a 5% chance that the federal funds rate w maju 5,1 could be 5.25%. And I think this is something that we really need to take seriously. We've said for the entire year, don't fight the Fed. Doesn't mean that you can't have occasional rallies and risk assets. It certainly doesn't. Możemy mieć okazjonalne jeszcze oczywiście jakieś tutaj zwyżki. To nie znaczy, że giełda będzie tylko i wyłącznie spadać. But what it does mean is that there is a bias for ale jest, powiedzmy, taki główny motyw, risk assets to still remain weak, żeby po prostu nie myśleć o tym, że już będzie wesoło. Że może być po prostu nadal słabo. Dopóki Federalna Rezerwa będzie tak mocno nastawiona i nie zmieni zdania. I mogą to robić, dopóki inflacja jest za wysoka, a do tego bezrobocie jest bardzo niskie. I don't think there's going to be any serious change to anything until one of these gives. Either unemployment needs to go up. I tutaj nie wydaje mi się, że coś się zmieni. Albo unemployment, czyli będziemy słyszeć właśnie, tak jak już tutaj słyszę, tak jak mówiłem na ostatniej audycji, Dzień dobry Krypto, czy w ostatniej analizie, że wiele firm w Stanach Zjednoczonych przestało, można powiedzieć, gdzieś do końca roku zatrudniać. Czekają na to, co się stanie, obojętnie jakim sektorze. To tutaj nie ma problemu, co sobie wybierzemy. Więc tu mamy tylko zalążek tego startku, więc jesteśmy bardzo daleko od tego, żeby rezerwa federalna na tym fakcie zmieniła. Tak jak tutaj uważa Benjamin Cowen. Or inflation needs to come down. Albo inflacja musi po prostu spaść niżej. What I'm hoping for na co mam nadzieję? I'm hoping that inflation will come down. Na to, że inflacja już spadnie. Before unemployment goes up. Zanim jeszcze bezrobocie pójdzie do góry. That's what I would like to see.
To bym chciał widzieć. Because if that happens, Bo jeżeli to się stanie, then the Federal Reserve could theoretically pivot. Wtedy Federalna Rezerwa może gdzieś tutaj odejść od tego kolejnego zwyżkowego planu stóp procentowych. At some point, even if the unemployment rate isn't going to, Nawet jeżeli tutaj ta stopa bezrobocia nie wzrasta albo nie idzie do jakichś wyższych rejonów. 5 or 6%. Right? 5-6% na przykład. Right? They could pivot at that point. Wtedy mogą również oczywiście zmienić zdanie. And maybe unemployment hasn't reached those higher levels. But the problem is that inflation is still remaining relatively sticky right now. Ale problemem, że inflacja jest nadal tym głównym problemem It's not coming down very quickly. i nie spada za nisko i za szybko. And so we have to take this into consideration that risk assets do remain very risky. Dlatego tutaj aktywa, giełda, nadal mamy tutaj to ryzyko. Co z giełdą i z aktywami również można porównać do rynku krypto, tak jak i z Bitcoinem, bo wiemy, jak jesteśmy bardzo mocno skorelowani od marca 2020. Również tutaj z ceną na giełdach. The other thing I'd like to point out is if you go back, and I did a video on this the other day, so if you want to see the full video, make sure you go look at that. I to też mieliśmy na ostatniej audycji akurat, ale tutaj przypomina o pewnym zdarzeniu chyba z lat 70. But if you compare this bear market to the one in the 70s, dokładnie do tego z lat 70. there are Dopiero jesteśmy gdzieś w połowie tego z lat 70. To mieliśmy chyba, nadal mamy dni, tak, 600 dni. Dzisiaj jesteśmy na 300 gdzieś. some similarities. Now, arguably, there's also similarities between this one and, say, the financial crisis in 2008. Oczywiście możemy porównać to też również od 2008 roku, gdzie byliśmy na S&P 500 gdzieś w 60%, gdzieś byśmy byli do 2008 roku, 2007 bardziej. Right? Some similarities there. But if you want to compare to a period of high inflation like in the 70s, you'll see that we had a leg down, we went sideways for a while. Ale widzieliśmy, jak w latach 70., kiedy byliśmy w podobnej sytuacji, jeżeli chodzi o walkę z inflacją, mieliśmy podobny tutaj kierunek. Na chwileczkę do góry, na chwileczkę niżej, aż w końcu osiągnęliśmy te najniższe rejony. And then we ultimately had another leg down. And this leg down over here I to, co się działo tutaj, w tej drugiej części tego spadku, could come if the Federal Reserve może się wydarzyć, jeżeli Federalna Rezerwa goes too far with pójdzie za daleko ze swoimi planami. raising interest rates. Na przykład 5-6%, tak? Right. So if they go too far, and I do think it is it's a likely, there's a high risk that it's going to actually happen. I jest nadal takie wysokie ryzyko, że może to się wydarzyć. What do I mean by that? O co mi tutaj chodzi? Well, arguably, interest rates, the Federal Reserve becoming too hawkish is Widzimy, że rezerwa federalna w tym momencie jest nadal ostro nastawiona, what pushes us into a recession. You can gdzie wprowadza nas to, można powiedzieć, w kierunku recesji. see that they raised interest rates over here. Także mamy tutaj dodanie w 2005. Na ile byliśmy w 2000? Mnie tak jeszcze interesuje. Porównujemy często do bańki.comów. Wtedy mieliśmy bańkę technologiczną, dzisiaj bańkę może na krypto, nie na blockchainie, nie mylić. Tutaj byśmy byli powyżej 6%. Zniszczyło wtedy ten rynek. Po prostu zgniotło, wszyscy zeszli z dolara, do dolara bardziej, w tamtym okresie z rynku akcji i z tego nadmuchanego rynku również internetowego, bańki internetowej, więc tutaj jeszcze jesteśmy daleko od tego, żeby tutaj, ale widzimy, jak już stromotnie zadziałała cena w tym rynku. And it pushes into a recession, arguably, right? I wtedy może nas to znieść do tej recesji. It's a lot more complicated than that, and I'm not saying that the Federal Reserve raising interest rates is the only reason, but it certainly does have some effect. So if the Federal Reserve gets, if they go too far with their Jeżeli pójdą za daleko w swoich planach, federal funds rate, it can actually push the economy back into a recession. może to sprowadzić ekonomię bardziej do jeszcze tej prawdziwej, w cudzysłowie, recesji. See it time and time again. So this is the argument. If they raise interest rates too far, they could push us into a fairly deep recession. Wtedy, jeżeli będą dalej przedłużać, nawet w przyszłym roku, dalej stopy procentowe, które będą wzrastać, może nas to przenieść do lat 70. Like we've previously seen. And if that happens, Jeżeli to się wydarzy, the reason why it would be declared a recession is not because of negative GDP. dlaczego wtedy byśmy mieli dopiero powiedzenie, że jesteśmy tak naprawdę w technicznej, prawdziwej recesji? It will likely be because unemployment Będzie to dlatego, że
bezrobocie będzie bardzo mocno wzrastało w przyszłych miesiącach. Is going up, and that's what they care about. I to wtedy będzie tym drugim czynnikiem zapalnym do tego, żeby zmienić swoje podejście do rynku. Okay, that's what they care about. So if you go back and look at this 1970s bear market, you can see Do tego w tym 1970 roku, gdzie byliśmy, that it had a leg down. We went sideways for a while, and then we had another leg down. So you might argue, and if we go back to say 1973 to 1974, jeżeli wrócimy do tego właśnie roku 1973 do 74, 2 lata, on say the inflation chart. So na inflacji, gdzie byśmy się znaleźli? we'll go back to 1973, 1974. It was this one right here, right? It was in this area. So Było to dokładnie w tym miejscu, tutaj gdzie on pokazuje. my thinking right now I is moje myślenie jest takie, że that it makes sense to be cautious. ma to sens, żeby być ostrożnym, It makes sense to play defense. żeby grać defensywnie, It makes sense to assume that rallies are nothing more than counter-trend rallies. Bear żeby również dodać to, że te kolejne wzrosty, które mogą się pojawić, market rallies until proven otherwise. I don't think there's any reason to assume just yet nie wydaje mi się, że jest jakiś powód do tego, żeby podsumować to tak, that the stock market has put in a major bottom. że mamy już ten prawdziwy dołek na markecie. I mean, I've said that for a long time. We even Mówię o tym od dawien dawna, said that throughout the summer, even after mówiłem o the tym June w lecie low, right? After the June low, i nawet w tych lipcowych, najniższych poziomach. the stock market has now gone lower. And I think it makes sense to assume that the Teraz giełda idzie jeszcze niżej status quo will remain unchanged. i dlatego tutaj nie mam zmiennego zdania na ten temat. You may notice that the stock market tends to bottom, except with with the exception of 2001, the stock market tends to bottom during the recession. I wiemy, że giełda zazwyczaj spada do najniższych poziomów podczas recesji, tej prawdziwej, tak? Podczas prawdziwej recesji, gdzie jest duże bezrobocie, a tego jeszcze nie ma. Right? During the recession. That's when it usually bottoms. Not after it, but during the recession. Nie po, tylko podczas. But we don't normally have a recession until unemployment goes up. My nie mamy zazwyczaj recesji, dopóki, to co mówiliśmy przed chwilą, to co zauważył świetnie Benji, dopóki ta stopa bezrobocia nie pójdzie do wysokiego poziomu. Unemployment hasn't even started going up yet. Nawet jeżeli nie mamy teraz takich znacznych, mieliśmy poniżej oczekiwań, to się zaczyna dziać, ale nie mieliśmy znacznych jeszcze oczywiście jakichś wzrostów stopy bezrobocia. Probably heard the Federal Reserve allude to the idea of engineering a soft landing. I pewnie słyszeliście o terminie inżynierii miękkiego lądowania Fedu. What does that mean? Well, the idea Co to oznacza? is that they could just keep raising interest rates and To jest to, że mogą po prostu wzrastać, bo nadal trzymać się tych wysokich i dodawać te stopy procentowe. remaining hawkish, rolling Być ostro nastawione do tego rynku, off assets from their balance sheet without actually pushing us into a full-blown recession. bez wprowadzania nas w tą taktyczną, prawdziwą recesję, bo bezrobocie jest niskie. And by the way, they would likely define that again as unemployment really starting to go higher. I chcieliby tutaj widzieć zupełnie przeciwną rzecz, czyli wzrost tej stopy bezrobocia. If inflation comes down, Jeżeli inflacja spadnie, and unemployment doesn't go up, a stopa bezrobocia nie pójdzie do góry, then you could argue they've achieved a soft landing. można wtedy mówić o tym, że udało im się z sukcesem wprowadzić ten temat miękkiego lądowania, inżynierii miękkiego lądowania. Problem jest taki, Like it's sort of like the chicken and the egg. The tak jak mamy kuro czy jajko, problem is that co było pierwsze, only way albo co możemy mieć. one of the main ways that you would see inflation come back down is if the unemployment rate goes up, right? I tutaj właśnie problem jest taki, że dopiero wtedy mogą tutaj sobie pozwolić, albo z drugiej strony zaradzić temu, będą mieli większe prawdopodobieństwo do tego, żeby zaradzić, jakby tutaj to bezrobocie się zwiększało. If there's this sort of there's pressure on or there's a lot of people that just don't feel compelled to spend their money anymore because Wtedy to wiadomo, ludzie nie mają pracy, nie mają gdzie wydawać, czego wydawać rzeczywiście, już się nie kupuje tyle aut, nie bierze się tyle na kredyt, bo po prostu nie ma tych pieniędzy, wtedy jeżeli nie ma również miejsc pracy. because of certain circumstances, like they don't have a job or they're worried they're going to lose their job. These things are very difficult on people, but
To some degree, you could argue that the Federal Reserve is trying to accomplish this to... Więc w pewnym stopniu próbujesz zrozumieć, że Federalna Rezerwa gdzieś tutaj próbuje to zakończyć. To some degree. W jakim stopniu? So that they can actually get inflation back down. Żeby ta inflacja, najważniejsza, zaczęła spadać. And then we can hopefully head back into another sustained period of economic expansion. A potem możemy mieć kolejną ekspansję tego marketu. At some point, they'll likely turn the money printers back on, but we cannot assume that they're going to do that while inflation remains high. Ale nie możemy o tym mówić, skoro nadal ta inflacja jest duża. Także w przyszłym tygodniu poznamy to, co się dzieje. The unemployment rate remains low. I know there's been a lot of information in this video. Okej, także mamy to, mam nadzieję, że rozumiecie. Sorry, jeżeli przetłumaczyłem wcześniej, że bezrobocie było wysokie, takie nie jest. Bezrobocie jest niskie, chyba pierwszy raz przetłumaczyłem, ale nie będę już tego edytował, bo też mam swoje rzeczy do robienia w sobotę. Nie miałem czasu, żeby tego zrobić tak naprawdę, ale mówię, to są bardzo ważne rzeczy omawiane. Także wróżenie z fusów zamienia się w analizę danych z tego, co się działo w poprzednich recesjach. Zobaczcie, jak się zmieniają czasy, gdzie jeszcze 2-3 lata temu mogliśmy sobie tutaj wywróżyć parę rzeczy. Dzisiaj patrzymy na Dzień Dobry Krypto, na to, czy mamy dodruk również na naszych stablecoinach. Niektórzy widzą to dziwnie przynajmniej. Ja tak nie uważam, więc dlatego na to patrzymy sobie razem z waszą społecznością, która ogląda ten kanał. Więc będziemy sobie to obserwować, tak? Jak wy myślicie? Dajcie znać. Sprawdzimy sobie. To nie chodzi o to, czy ktoś się myli, czy ktoś się nie myli, bo tego nie wiemy tak naprawdę, ale dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie. Czy Federalna Rezerwa nadal do końca roku będzie zwiększać stopy procentowe? Jeżeli tak, no to wiecie, co będzie się działo z siłą dolara, a przeciwnie do rynku akcji i rynku krypto możemy mieć jeszcze niższe dołki, jeżeli to się wydarzy. Chyba że będziemy mieć dodruk. W Federalnej Rezerwie Krypto wszystko jest możliwe. Dlatego to obserwujemy i patrzymy na korelację z rynkiem S&P 500. Życzę wam wspaniałego weekendu. Ja spadam w końcu do rodziny. Miałem tego nie robić, ale dla was nie ma problemu. Życzę wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.